Cześć. Jak co roku wybieramy sobie skałkę na Jurze Północnej, tak żeby mieć cel na weekendowe wyjazdy. Z reguły, jako tradycję, wybieraliśmy sobie Jastrzębnik. W sumie były to chyba 3 albo 4 lata pod rząd. W tym roku zdecydowaliśmy się inaczej. Dla odmuły wybraliśmy garaż w Rzędkowicach jako całkiem fajną, przewieszoną skałę w cieniu, gdzie przy 30-stopniowych upałach da się coś tam powspinać. No i na pierwszy ogień w tym sektorze padła droga Fritz Haber. Jest to mega klasyk całych Rzędkowic, droga o wycenie 6.6, czyli 8B w skali francuskiej. No jest ona na pewno bardzo unikatowa w skali naszego kraju, jeśli chodzi o styl wspinania. Z reguły jurajskie propozycje w tym stopniu są bardziej palczaste, są na nich małe chwyty, jest bardziej delikatne to wspinanie. Tutaj mamy jednak bardzo atletyczne wspinanie po w miarę dużych chwytach. Przypomina ono nieco ściskanie chwytów na panelu. Jest tam lekki, albo nawet na początku trochę większy przewis. Mamy filarek, który kompresujemy całym ciałem. No i mamy dwa takie dość wybijające się kruksy. No i w tym filmie na pewno zobaczycie zbliżenie na chwyty, zobaczycie sekwencję kruksowej, opowiem o jakichś tam niuansach, które pozwoliły nam te kruksy w miarę fajnie kleić. Zobaczycie, jak zmieniały się patenty, zobaczycie progresję na drodze i na samym końcu będzie jedno przejście tej drogi. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba i nie będzie zbyt kontrowersyjny, bo na pewno poruszymy również temat ogranicznika, który na tej drodze panuje. No więc zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Droga startuje takim terenem w okolicach 6.2+, jest to lekki przewis po chwytach. No i w oryginalnej wersji nie mogliśmy używać ściany po lewej stronie, która jest ograniczona taką rysą, którą może nie do końca widzicie, tu gdzie teraz stawia nogę Mateusz. No i to trochę zmienia. Przede wszystkim wspinanie jest nieco bardziej wymuszone, respektując ten ogranicznik. Po drugie, nie możemy do końca też używać tej dziury, której teraz Mateusz trzyma. Jest ona bardzo dobra do wpinki i pozwala nam wejść w sekwencję w dość wygodny sposób, pozwala się również obniżyć. No i trzecią sprawą jest to, że możemy bez problemu używać kolanek, dzięki temu, że mamy stopnie pod te kolanka, które znajdują się właśnie po tej zabronionej części ściany. Ale o tym za chwilę. Zobaczmy chwyty. Zaczynamy wszystko od takiej dużej dziury, do której ładujemy dwie ręce, a następnie będziemy również podhaczać tam lewą nogę. I z tego idziemy do dobrej trójki, która niestety często bywa mokra z jakichś niewiadomych mi powodów. I z tego już mamy 2 lub 3 poprawki po lewej stronie lub nad nami, takie na dosłownie kawałek opuszka. I pozwalają one się nam dostać do głównego chwytu na drodze, czyli takiej wielkiej dziury, która jest jednocześnie trochę jakby półą. Jest to bardzo duży chwyt, ale jest jednocześnie on obły, także nie jest to komfortowa pozycja. Tak naprawdę dzięki podhaczce na prawą nogę jesteśmy w stanie się w ogóle tutaj wpiąć. Będziemy tu również ładować później lewą piętę. Zobaczmy, jak wygląda cała sekwencja. No i stąd bezpośrednio zaczyna się główny kruks drogi. Zaczyna się on od dziurki na lewą rękę, która jest całkiem przyzwoita jak na standardy 6 szóstek jurajskich. Jest ona tak na cały paliczek, jest nawet trochę luźna, więc nawet osoby z grubszymi palcami upchną te paluchy. Jest troszkę w plecy. Na prawą rękę będziemy mieli wielką klamę, którą można również zamienić na odciąg. A nad tą klamą mamy ścisk, którego niestety nie nagrałem zbyt dobrze, bo w momencie nagrywania tego ujęcia nie byłem w ogóle pewny, że będziemy tego chwytu używać. Dopiero w drugiej sesji stwierdziliśmy, że będziemy go używać. No i tutaj ten kruks pierwszy kończy nam taka dziurka na 3 palce, można tam też wrzucić 2 palce. No i jak w ogóle ten kruks posklejać? Używamy oczywiście lewej pięty, wchodzimy do dziurki i stąd możemy strzelić bezpośrednio do trój. Możemy również zamienić prawą rękę na odciąg lub możemy zamienić prawą rękę na ścisk, o którym wcześniej wspomniałem. W opcji ze ściskiem zamieniamy jeden trudny ruch na 2 takie raczej trudne, ale na pewno łatwiejsze niż ten jeden. I na pewno zmniejszamy losowość drogi, bo uważam, że strzał z klamy do tej finalnej trójki jest bardzo trudny i bardzo losowy. W sumie wychodził mi z miejsca nawet w sumie nie częściej niż raz na 2 próby. Co dopiero mówić o dojściu w ciągu. Alternatywnym patentem jest również albo użycie samych dziurek i pójście frontalnie, tak jak niektórzy robią, lub zmieszanie tych 2 patentów
i użycie naszej wyłapki ściskiem po to, żeby przerzucić pięty na prawą stronę. Za chwilę zobaczycie ten patent w wykonaniu Mateusza. W jego patencie na pewno znów rozmieniamy losowość tych dwóch ruchów na kilka przekładek, po to, żeby wszystkie ruchy były bardziej pewne i kontrolowane. Nie są one łatwiejsze, są po prostu bardziej kontrolowane i na pewno troszkę bardziej podbierają, no bo tych ruchów jest tutaj więcej. Wisimy więcej na chwytach, przekładamy nogi, w pewnym momencie zawisamy większością ciężaru ciała na tej dwójce i na tym słabym ścisku. Zobaczmy teraz, jak wyglądają kolejne chwyty. Po lewej stronie filarka będziemy mieli najpierw podchwytowo-odciągową krawątkę, a następnie całkiem ok odciągową krawątkę. Można ją również złapać z kciukiem. Po prawej stronie jest cała seria chwytów. Na samym dole mamy dwa oblaki, ten wyższy jest troszkę lepszy. Następnie mamy słabą krawątkę i ok podcementowaną krawątkę, z której robimy ostatni rzut do topu. No i musimy mocno ściskać te chwyty, wrzucać wysoko nogi, piętkować i liczyć, że się nie spadnie stamtąd. Zobaczmy to samo w wykonaniu Mateusza, nic się tu w sumie nie zmienia, ale z racji tego, że mamy nagranie w slow-mo, czemu go nie pokazać. No i zobaczycie teraz kilka prób, jak wygląda progresja. W moich próbach nie ma tam jakiejś wielkiej filozofii, raczej po prostu zdobywałem wytrzymałość specyficzną pod tą drogę i ruchy szły mi po prostu lepiej. U Mateusza widać zmianę patentów, no i na pewno widać tą pamięć mięśniową, że pomiędzy pierwszymi próbami, gdzie był tam element walki, a kolejnymi ten pierwszy kruks Mateusz po prostu zaczyna przebiegać. No na końcu możecie, tak jak wspomniałem, zobaczyć przejście. I teraz jeszcze o co chodzi z tym ogranicznikiem. Wydaje mi się, że na pewno on utrudnia całkiem znacznie drogę, mimo że jest bardzo nielogiczny i bardzo nieprzyjemny. My zdecydowaliśmy się o ten ogranicznik pominąć. W mojej wycenie droga może faktycznie mieć nawet mniej niż 8B, ale może dlatego, że to jest mój styl wspinania. Wstrzeliłem się też w dobry warun i na pewno wzrost pomaga mi na tych dalekich ruchach. Mateusz uważa, że mimo wszystko, nawet nie respektując ogranicznika, jest to raczej 6,6, więc wiadomo, tylu wspinaczy, jest tyle opinii. Myślę, że droga gdzieś oscyluje wokół tego stopnia 8A plus 8B. Na pewno respektując ogranicznik będzie to solidny 8B, bo tak jak wspomniałem, mamy trudniejsze wpinki, nie mamy w ogóle resta w kolanku, no i samo to dojście jest nie 6,2, tylko bardziej już jest teren 6,3 i więc robienie tych takich randomowych ruchów potem na pewno trochę utrudnia. Kurwa, nie czułem, że nie. Za słabo złapałem, żeby przełożyć, więc stwierdziłem, że pójdę po swojemu i mi pięta zupełnie wyjechała. Z palców robiłem ten do tej drugiej.
Nie no, daj mi nie bloknie, ale mnie ją zgięło, ja jebie. Tak mnie życzyłem, że nic z tego nie zrobię. Nie, kurwa, zgięło. O.